Lekcja pod tytułem Obliczanie ułamka danej liczby. Lub można powiedzieć obliczanie ułamka z danej liczby, czyli ułamka z liczby. Na przykład popatrzmy na taki przypadek. Musimy policzyć 3/4 liczby 36. Jak na to można popatrzeć? Że musimy wziąć 3 części z 4. 3 części spośród 4. To znaczy, że najpierw liczbę 36 podzielimy na 4, to nam wychodzi 9. I teraz musimy wziąć 3 takie części, czyli 9 pomnożyć przez 3. I mamy wynik. 3 części spośród 4. Tak na to można patrzeć. Ułamek z liczby to jest pewna ilość części z określonej innej ilości. No ale jak to liczymy? Czy za każdym razem musimy to robić tak, że najpierw podzielimy liczbę przez mianownik, a później pomnożymy przez licznik? Oczywiście, jak ktoś chce, to może tak robić. Ale wygodniej jest od razu robić to, czego się nauczyliśmy w poprzednim rozdziale, czyli wykonywać mnożenie ułamek razy liczba. Bo to załatwimy to wtedy w jednym kroku. Tu musieliśmy wykonać 2 działania. Pierwsze, drugie. Jak lubisz, to proszę bardzo. Ale tak jest wygodniej. Pomnożenie przez ułamek wykona dokładnie to samo. To jedno mnożenie załatwi te 2 czynności za jednym zamachem. Więc tak jest po prostu wygodniej. A więc obliczenie ułamka z jakiejś liczby to znaczy pomnożenie tej liczby przez ten ułamek. No a mnożyć liczbę przez ułamek już przecież umiemy. No wykonajmy sobie to mnożenie. 3/4 razy 36. Co tu możemy przed mnożeniem zrobić? Skrócić, pamiętasz? Tu jest 1/4, a tutaj jest 9/4. Czyli mnożymy 3 razy 9, 27. W mianowniku zostało 1, 27 pierwszych, czyli po prostu 27. Jak widzisz, wynik dostaliśmy dokładnie ten sam. Tylko tutaj za jednym zamachem, a tu trzeba było wykonać 2 kroki. Tak to działa, a teraz poćwiczymy to sobie intensywnie. Proszę bardzo, tu mamy pewien zestaw takich typowych poleceń, jakie się mogą zdarzyć. Będzie powiedziane oblicz, a później ułamek z jakiejś liczby, ułamek z jakiejś liczby. Tutaj zobacz, liczba mieszana z jakiejś liczby, liczba mieszana z jakiejś liczby. Co robimy? Mnożymy po prostu. Ułamek razy liczba. Proszę bardzo. 3/4 razy 16. Pamiętając, że żeby sobie ułatwiać, to możemy skracać. 1/4, tu są 4/4, 3 razy 4, 12, w mianowniku 1, czyli mamy po prostu 12 pierwszych, a więc 12. Drugi przykład, 4/7 z liczby 25, to są 4/7 razy 25. Czy to nam się coś skróci? No niestety nie, więc musimy mnożyć. 4 razy 25, co niektórzy o tak po prostu zapisują, o, i dopiero mnożą. 4 razy 25 to jest 100 siódmych. No, musimy wyłączyć całość, bo licznik większy od mianownika. 100 podzielić na 7, ile to będzie? 14 i reszty 2, czyli 14 i 2/7. Następny przypadek, 2,1/5 z, bo tu pamiętaj, może być po prostu z liczby, możemy tak to czytać, 100. No to musimy wykonać 2,1/5 razy 100. Pamiętaj, że żeby wymnożyć przez liczbę mieszaną, najpierw musimy ją zamienić na ułamek niewłaściwy. No to zamieńmy. W mianowniku pozostanie to, co było, a w liczniku mamy ten licznik, który był, dodać liczba stojąca przed ułamkiem razy mianownik, czyli 2 razy 5. No i jeszcze razy to 100, które sobie czeka, aż zrobimy działanie w ułamku. 2 razy 5 to 10, dodać 1, 11, czyli mamy 11 piątych razy 100. Można skrócić, tu jest 1/5, tu ich jest 20, więc mamy ostatecznie 20 razy 11. 2 razy 11 to jest 22, dopisujemy to 0 pierwszych, a więc po prostu 220. Podobnie tutaj zrobimy. 4 i 3/8 z liczby 24.
czyli 4,3 razy 24. Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek, mianownik pozostaje bez zmian i do licznika dodajemy 4 razy 8. 4 razy 8. No, razy te 24. Policzmy sobie. 4 razy 8 to jest 32. Dodać 3, 35 ósmych razy 24. Można skrócić na szczęście, co nam uprości mnożenie. Tu jest 1 trójka, tutaj są 3 trójki. 3 razy 35. 3 razy 30 to jest 90, 3 razy 5 15. 90 i 15 to jest 105 pierwszych, czyli po prostu 105. Ten zestaw gotów. Popatrzmy na inny zestaw przykładów, jaki się może pojawić w zeszycie ćwiczeń albo w podręczniku. To mogą być takie zadania prawie że tekstowe. Na przykład policz 1/5 kwoty 30 zł. Czyli mówiąc krótko 1/5 z 30 zł. Więc trzeba wykonać 1/5 razy 30 zł. Równa się 1/5, tu jest 6 piątek, 1 razy 6 to jest 6 pierwszych złotego, czyli po prostu 6 złotych. 1/4 metra. Metr jak wyrazimy? Metr wyrazimy w centymetrach. Pamiętamy, że 1 metr to jest 100 centymetrów. A więc będziemy mnożyli 1/4 razy 100 centymetrów. 1/4, 25 czwórek i mamy 25 pierwszych centymetra, czyli po prostu 25 centymetrów. Albo może być na przykład tak. 1/6 godziny to ileś tam minut. A więc wynik ma być w minutach. Co oznacza, że mnożymy nie 1 godzinę, tylko 60 minut. Skoro wynik ma być w minutach, to pamiętaj od razu. Patrzymy nie na godzinę, tylko na 60 minut. Więc będziemy wykonywali takie mnożenie. 1/6 razy 60 minut. 1/6, 10 szóstek, 10 pierwszych minut, czyli po prostu 10 minut. A więc tu wpisujemy dziesiątkę. Popatrzmy dalej. 2/5 kilograma to ileś tam dekagramów. Czyli wynik ma być w dekagramach, a więc nie interesuje nas 1 kilogram, tylko 100 dekagramów. Bo wynik ma być w dekagramach, a więc mnożymy 2/5 razy 100 dekagramów. Pomnóżmy. O, możemy skracać, fajnie. Tu jest 1/5, tu jest 20 piątek, więc mamy 2 razy 20 to jest 40 pierwszych dekagrama, czyli po prostu 40 dekagramów. Więc tu wpisujemy 40. Następny przykład. 2,1/4 kilometra to ileś tam metrów. Czyli nie interesuje nas kilometr, tylko metry. Ile kilometr ma metrów? 1000 metrów. A więc będziemy mnożyli 2,1/4 razy 1000 metrów. No to mnóżmy. No najpierw to musimy zamienić na liczbę mieszaną. 4 w mianowniku. A w liczniku mamy 1, dodać 2 razy 4. 2 razy 4 to jest 8, plus ten 1, 9. Razy 1000 metrów. Skróćmy sobie. Tu jest 1/4, a tu ich jest 250. Więc mnożymy 9 razy 250. 9 razy 200 to jest 1800. 9 razy 50 to jest 400. 1800 i 400 to jest 2200. O, 2200 pierwszych metra. O, tu za dużo tych wichajstrów mi się narysowało. Jest już. Czyli mamy 2200 metrów. I wpisujemy 2200 metrów. Korekta. Tu już mam drobną pomyłeczkę. Otóż jest 2250. Tutaj w czasie tego mnożenia się rąbnąłem. Nieładnie, ale trzeba się przyznać do błędu. Proszę bardzo. 2250 metrów. Bo 9 razy 200 to jest 1000
ale 9 razy 50 to nie jest 400, tylko 450. Tutaj w tym mnożeniu zgubiłem 50. Ale już ją odzyskałem i się pojawiła. I ostatni z tej serii przykładów. 3,1/2 kilograma to ile to jest gram? Skoro mamy wynik podać w gramach, to mnożymy nie 1 kilogram, tylko 1000 gramów. Bo 1 kilogram to jest 1000 gramów. Więc pomnóżmy 3,1/2 razy 1000 gramów. Zamieniamy 3,1/2 na ułamek niewłaściwy, czyli dwójka w mianowniku, a teraz w liczniku. 3 razy 2 to 6, plus 1, 7. Razy ten 1000 gramów. Skróćmy sobie. Tu jest 1/2, tu jest ich 500. 7 razy 500, 3500, czyli 3500 pierwszych, czyli po prostu 3500 gramów. I tu możemy wpisać te 3500. Tak wyglądają te przykłady. Jeszcze ostatni przykład, na przykład zadanie tekstowe, jakie może być. Popatrz. Tego typu. W piórniku jest 60 kredek. I mówią nam, że 1/5 to kredki czerwone. 1/6 to kredki niebieskie. A reszta to kredki zielone. No i ile jest kredek każdego z kolorów? Czyli musimy powiedzieć, ile będzie czerwonych. Czerwone. I tu wpiszemy. Dalej niebieskie. Niebieskie. I tu wpiszemy, ile ich będzie. No i zielone. Zielone. Świetnie. No to teraz zabierzmy się do roboty. Popatrz, ich jest wszystkich 60. Najpierw czerwone. Czerwonych jest 1/5. Więc musimy policzyć 1/5 z 60. 1/5 z 60 to jest po prostu 1/5 razy 60. Policzmy, ile to będzie. 1/5, tu jest 12 piątek. 1 razy 12 to jest 12 pierwszych, czyli po prostu 12. A więc czerwonych jest 12. No to teraz niebieskich. Ile jest? 1/6 z całości, czyli z 60. A więc mnożymy sobie 1/6 razy 60. O, znów można skrócić. Tu jest 1/6, tu ich jest 10, a więc mamy 10 pierwszych, czyli po prostu 10. Już wiemy. Niebieskich jest 10. No to teraz ile jest zielonych? Powiedziane jest, że reszta. Wszystkich było 60. Czerwonych policzyliśmy, że jest 12. Niebieskich 10. To jak od wszystkich 60 odejmiemy czerwone i odejmiemy niebieskie, to to, co nam zostanie, to będą zielone. No to odejmujmy. Tu mamy 2 odejmowania, więc najpierw wykonujemy to, a później dopiero to. 60 odjąć 12, to ile to będzie? 48. Jeszcze nam zostało odjąć 10.